Sala była jasna i czysta. Białe ściany, minimalizm. Wszystko wyglądało profesjonalnie, naturalnie i bezpiecznie. Słuchacze, głównie kobiety, zapatrzone w mężczyznę, który właśnie wchodził na scenę. Ciemne włosy, okulary, stał uśmiechnięty, nie gestykulował. Mówił jakby ze środka duszy. Spokojny, głęboki głos. Strach nie istnieje. Jest tylko twoje przywiązanie do bólu, a to można wyłączyć. Sala milczała. Ludzie kiwali głowami, niektórzy płakali. Kobiety zapisywały każde słowo. Nikt tych słów nie podważał. Nikt nie pytał, bo przecież to NXIVM. Elitarny kurs rozwoju osobistego. Bilet do nowego życia. Taki zazwyczaj był początek. Coaching, certyfikaty, celebryci, piękne foldery. Mało kto wiedział, że tu nie chodziło wcale o sukces. Chodziło o kontrolę, o posłuszeństwo, o stworzenie systemu, w którym kobieta przestaje być sobą i staje się narzędziem. W NXIVM niczego nie wymuszano. W NXIVM mówiło się, to ty wybrałaś, to twój rozwój. My tylko pomagamy. Nie było kajdanek, były harmonogramy, nie było krzyku, było tylko dziękuję mój mistrzu. Nazywał siebie Vanguard, przewodnik. Twierdził, że jego IQ wynosi 240, że czytał encyklopedię zanim skończył 2 lata, że potrafi rozkładać ludzką psychikę na części jak mechanik silnik. I wielu mu wierzyło. Keith Raniere nie wyglądał jak potwór. Zawsze uśmiechnięty, delikatny i miły w obyciu. Unikał konfrontacji. Nigdy nie podnosił głosu. Ale gdy mówił, ludzie milkli. A on wiedział, jak to wykorzystać. W latach 90. stworzył system. Nazwał go Executive Success Programs, ESP. Miała to być nowa psychologia sukcesu. Coaching na sterydach. W praktyce to początek złowrogiej sieci, która pochłonęła setki kobiet i przemieniła trenera w guru. NXIVM mieniła się organizacją dla świadomych i ambitnych. Hasła brzmiały znajomo. Wyjdź poza swoje ograniczenia. Uwolnij się od ego. Poczuj prawdziwą moc. Ale za tymi hasłami krył się plan. Bo NXIVM to nie tylko system szkoleń. To struktura posłuszeństwa. Keith nie chciał, żeby ludzie się rozwijali. Chciał, żeby go czcili. Krok po kroku budował swoją świątynię z ludzkich emocji. Zamiast bata dawał motywacyjne cytaty. Zamiast przymusu stawiał pytanie: dlaczego boisz się być wolna? Na początku wszystko wyglądało całkiem normalnie. Ludzie przychodzili na weekendowe kursy z notatnikami i kubkami kawy. Sala była jasna, klimatyzowana, pełna ludzi, którzy chcieli być lepsi. NXIVM pomoże ci odkryć twoje ograniczenia. NXIVM pozwoli ci je przekroczyć. Brzmiało jak marzenie, bo kto nie chciałby pokonać swoich słabości? Zaczynało się od prostych ćwiczeń. Medytacje, rozmowy o celach, praca nad etyką sukcesu. Każdy uczestnik miał mentora, codzienne zadania i raportowanie postępów. Potem jeszcze ciekawiej. Dlaczego płaczesz? To twój wybór. Twoje cierpienie to twoja wina. Jeśli odpuścisz, przegrasz. Brzmi jak motywacja? W salach NXIVM płacz był codziennością. Kursy kosztowały $1000. Kto chciał być lepszy, płacił. Kto miał wątpliwości, był pouczany. Nie boisz się nas, boisz się siebie. NXIVM pochłaniało kursantów powoli. Nikt nie zmuszał, żeby przyjść na kolejny kurs. Ale ta presja grupy, głód akceptacji, słowa mentora, którym mówił: jesteś wyjątkowa, to uzależniało. A potem zaczynały się pytania. Jak daleko jesteś w stanie się posunąć, żeby stać się najlepszą wersją siebie? Co jesteś w stanie poświęcić? Komu naprawdę ufasz? To był kolejny poziom. Dla tych, którzy byli gotowi na więcej. Dla kobiet, które miały stać się niewolnicami.
zanim w ogóle zrozumiały, co naprawdę się dzieje. DOS. 3 litery, które dla świata nic nie znaczyły, ale dla kobiet w Nexiem były jak brama, z której nie było już powrotu. DOS. Dominus Obsessius Sororium. Pan posłusznych sióstr. W praktyce była to loża niewolnic, które myślały, że robią to z wyboru. Rekrutacja zaczynała się niewinnie. Przyjaciółka z kursu mówiła: jesteś wyjątkowa, jesteś gotowa na wyższy poziom, ale musisz być lojalna. Aby dołączyć, kobiety musiały dać dowody lojalności, nagie zdjęcia, intymne sekrety, nagrania, które mogły je zniszczyć, gdyby ujrzały światło dzienne. To miała być gwarancja zaufania. Gdy już weszły, dowiadywały się prawdy. Jesteś niewolnicą, masz mistrza, będziesz posłuszna. Każda ofiara miała swojego mistrza, ale na szczycie był Keith Raniere. Kobiety miały ściśle określoną dietę, liczyły każdą kalorię. Głód był testem lojalności. Nocne telefony, natychmiastowe posłuszeństwo. Gdy pada komenda: nagraj, jak mówisz, że należysz do swojego mistrza. Nagrywały. Ale to wcale nie było najgorsze. Wszystkie kobiety z wyższego poziomu były znakowane w okolicach biodra ogniem. Duży stół. Inne siostry trzymały kandydatkę. W powietrzu zapach spalonego mięsa. Krzyk, płacz. Wytrzymaj. To dla twojego rozwoju, mówiono. Gdy znak był gotowy, miały nosić go z dumą. Twierdzono, że to symbol 4 żywiołów, ale gdy ktoś przyjrzał się bliżej, widział inicjały KR, Keith Raniere. Kobiety stawały się własnością mężczyzny, który obiecał im sukces. Z ich ciał uczynił swego rodzaju płótno, z ich życia swoje trofeum. To nie była sekta, która biła i więziła w ciemnych piwnicach. To była sekta, która używała głównie słów oraz głodu i wstydu. A kobiety wierzyły, że to wszystko dla nich, dla ich siły, że tak wygląda droga do wolności. Kolejne spotkanie. Na ekranie ulubienica widzów. Allison Mack, znana z serialu Smallville, lojalna przyjaciółka Supermana, zawsze gotowa pomóc, odważna i pełna energii. Tu była kobietą, która werbowała inne kobiety do tego piekła. Wstąpiła do Nexiem w 2006 roku, szukając sensu, głębi, czegoś, co daje jej poczucie mocy, gdy Hollywood przestało dawać radość. Keith zobaczył w niej potencjał. Piękna, znana i sprytna. Stała się twarzą rozwoju Nexiem, mającą przyciągać kobiety, które ufały jej dzięki serialowi. Allison zaczęła organizować rekrutację do DOS. Podchodziła do kobiet z uśmiechem. Mówiła o sile, o odwadze, o przełamywaniu barier. To będzie nasz sekret. To cię wzmocni. Jesteś wyjątkowa. Była przy znakowaniach. Trzymała ręce kobiet, gdy krzyczały z bólu. Dopingowała je słowami: wytrzymaj, bo to moment, w którym stajesz się wolna. W prywatnych wiadomościach do Keitha pisała: chcę być twoją najlepszą niewolnicą. Chcę, żebyś był dumny. Była więcej niż uczennicą. Była ofiarą, która stała się oprawcą. Kobiety mówiły, że bały się jej bardziej niż Keitha, bo Allison potrafiła być zimna, kiedy było trzeba. Potrafiła szantażować zdjęciami, nagraniami. Potrafiła zadzwonić o 3:00 w nocy i zażądać raportu z dnia. Ale jednocześnie potrafiła płakać i mówić, że robi to dla nich, że sama jest w tym, razem z nimi. Dla wielu była bohaterką, dla wielu oprawcą, dla innych kolejną ofiarą Keitha, która uwierzyła w iluzję. Ale jedno było pewne, to właśnie Allison Mack przyprowadziła do DOS dziesiątki kobiet, które wyszły z niego z bliznami, na skórze i w psychice. Claire Bronfman miała wszystko. Córka miliardera, dziedziczka fortuny, konie, luksusowe życie, prywatne szkoły, elita. Ale szukała czegoś więcej, sensu.
Potwierdzenia, że nie jest tylko tą od pieniędzy. Nexiem przyjęło ją z otwartymi ramionami. Keith wiedział, co robić. Jesteś wybrana. Twoje pieniądze mogą pomóc światu. Tylko z nami odkryjesz prawdę. I Claire zaczęła płacić. Najpierw za kursy, potem za prywatne sesje, a w końcu za wszystko, czego Keith potrzebował. Wydała ponad $150 milionów. Finansowała prawników, by uciszyć krytykę i grozić pozwami kobietom, które odchodziły. Opłacała detektywów do śledzenia rodzin, dziennikarzy i byłych członków sekty. Wysyłała pozwy o zniesławienie. Straszyła bankructwem tych, którzy próbowali mówić. Dzięki jej pieniądzom Nexiem wyglądało jak wspaniała, legalna organizacja. Miało biura ochroniarzy, flotę prawników gotowych atakować każdego, kto podważy ich wiarygodność. Dla Keitha była niczym skarbiec. Dla samej siebie była misjonarką wspaniałych idei. Claire była obecna na kursach, ale nie musiała siedzieć na podłodze w pozycji lotosu jak inne kobiety. Miała specjalne miejsce. Dla Keitha była dowodem, że nawet ci, którzy mają wszystko, chcą czegoś więcej. Kiedy później zaczęły pojawiać się procesy, Claire stała obok Keitha i broniła go publicznie, mówiąc, że to, co robią, to najczystsza forma samodoskonalenia, że nikt ich nie rozumie, że są prześladowani za walkę o prawdę. Ale kiedy FBI wkroczyło, aresztując Keitha i najbliższych współpracowników, nawet miliony Claire nie wystarczyły, by zatrzymać lawinę. W roku 2020 została skazana na 81 miesięcy więzienia za udział w organizacji przestępczej. Nie okazała skruchy. Powiedziała tylko, że żałuje, że rozczarowała Keitha. Przez lata Nexiem żyło w ciszy. Kobiety milczały, bały się, wstydziły, przekonane, że same się na to zgodziły, bo tak je zaprogramowano. To dla twojego dobra. Jesteś silniejsza, gdy cierpisz. Nie mów nikomu, bo nie zrozumieją. Ale w prawie każdej sekcie przychodzi moment, w którym coś pęka. Sarah Edmondson, jedna z pierwszych, które przerwały milczenie. Kanadyjska aktorka, która wierzyła, że Nexiem pomoże jej stać się lepszą matką, lepszą kobietą i lepszą wersją siebie. Ale kiedy kazano jej rozebrać się, położyć na stole, a potem poczuła zapach palonego mięsa, zrozumiała, że coś jest nie tak. Na jej biodrze wypalono znak, symbol siły. Po wszystkim spojrzała w lustro, zobaczyła inicjały KR, Keith Raniere. Strach był paraliżujący. Przez wiele miesięcy milczała, ale wiedziała, że jeśli nic nie powie, kolejne kobiety trafią na ten sam stół. W 2017 roku Sarah przerwała krąg milczenia i opowiedziała swoją historię dziennikarzom The New York Times. Jej słowa były proste. Myślałam, że to grupa wspierających się nawzajem. Myślałam, że budujemy coś pięknego, a tak naprawdę byłyśmy więzione. Artykuł wywołał lawinę. Zaczęły się zgłaszać kolejne kobiety. Opowiadały o głodówkach, o przymusowych stosunkach, o szantażu, o listach, zdjęciach i nagraniach, które miały je uciszyć. I nagle Nexiem przestało być kojarzone z elitarnym coachingiem. Stało się sektą zniewalającą kobiety pod przykrywką rozwoju osobistego. Stało się koszmarem, z którego ktoś w końcu się obudził. Ale to był dopiero początek, bo kiedy prawda ujrzała światło dzienne, FBI zaczęło się przyglądać. A Keith poczuł, że nadchodzi moment, którego obawiał się od dawna. Moment, w którym jego ofiary przestały się bać. Keith zawsze mówił, że nie boi się niczego, że jest ponad strachem. Ale w marcu 2018 roku, kiedy kolejne kobiety opowiadały o znakowaniu, gwałtach i szantażu, kiedy New York Times i Vice pokazywały jego twarz jako twarz potwora, guru zaczął się bać. FBI składało puzzle. Na biurkach agentów leżały dziesiątki historii kobiet z DOS. Prześwietlano konta Nexiem, listy członków, tajne e-maile. Raniere wiedział, że zostało mu niewiele czasu. Wsiadł do samolotu i wyjechał do Meksyku, do luksusowej willi.
W słonecznym raju próbował jeszcze utrzymać resztki kontroli. Wierzył, że wszystko da się naprawić, że najwierniejsi uczniowie będą milczeć. 26 maja 2018 roku, wczesnym rankiem, agenci FBI i meksykańscy policjanci weszli do willi. Kobiety krzyczały, próbowały zablokować drzwi, płakały. Ranier wyszedł w koszulce i spodenkach, spokojny, jakby nie rozumiał, co się dzieje. Został wyprowadzony w kajdankach, w milczeniu. Przewieziono go do Teksasu, a później do Nowego Jorku, gdzie postawiono mu zarzuty. Handel ludźmi, przemoc seksualna, przestępstwa federalne związane z organizacją przestępczą i pranie pieniędzy. Na sali sądowej wyglądał jak każdy inny oskarżony. Nie było już mistrza. Był mężczyzna, który stracił kontrolę. Sala była pełna. Media, rodziny i kobiety, które bały się go tak bardzo, że nawet teraz spuszczały wzrok, gdy przechodził w kajdankach. Keith Ranier, Vanguard, guru NXIVM. Mężczyzna, który mówił, że potrafi wyzwalać ludzi z ich ograniczeń. Teraz siedział skuty, w pomarańczowym kombinezonie. Proces trwał 6 tygodni. Przed sądem pojawiły się kobiety z DOS, które opowiadały o tym, jak były głodzone, znakowane ogniem i zmuszane do seksu. O tym, jak dowody lojalności stawały się szantażem. O nocnych telefonach, o groźbach, o milczeniu. Na sali odtwarzano nagrania, na których Ranier spokojnym głosem mówił: czasami musisz złamać kogoś, żeby pomóc mu się wzmocnić. Pokazano maile, w których Alison Mack raportowała szczegóły pracy kobiet. Odtwarzano rozmowy, w których Ranier kazał im schudnąć do 40 kg, bo ciało, które cierpi, to ciało, które jest wdzięczne. Kobiety mówiły, że były przekonane, że chodzi o ich rozwój, że wytrzymywały ból, bo chciały być lepsze, że oddawały mu swoje ciała i umysły, bo myślały, że to jest miłość. Ale teraz stały przed nim, świadcząc przeciwko. Już nie jako niewolnice, nie jako wdzięczne uczennice, ale jako kobiety, które przetrwały. Keith Ranier został uznany winnym wszystkich zarzutów. Wyrok? 120 lat więzienia. Gdy sędzia odczytywał wyrok, na sali zapadła cisza. Ranier patrzył przed siebie bez emocji, jakby nie rozumiał, że jego czas właśnie się skończył. Ludzie, którzy wierzyli w niego latami, siedzieli w ławach płacząc. Przestał być Vanguardem. Stał się numerem więziennym w rejestrze. Keith Ranier siedzi w więzieniu. Ale NXIVM to nie tylko on. To system, który na stałe zakorzenił się w ludziach spragnionych sensu. W kobietach, które chciały być silne, wolne i wyjątkowe. W mężczyznach, którzy szukali celu i miejsca w świecie. Nawet po aresztowaniu guru, nawet po procesie i wyroku istniały grupy, które spotykały się, by śpiewać pod więzieniem, w którym siedział Keith. Kobiety, które były kiedyś niewolnicami DOS, tańczyły przed murami, trzymając kartki z napisem „Jesteśmy z tobą, Keith”. Nadal nazywały go mistrzem. Nadal twierdziły, że został wrobiony przez rząd, że jest ofiarą systemu. NXIVM oficjalnie nie istnieje, ale jego idea, wirus ukryty w obietnicach rozwoju osobistego, przetrwał w niektórych umysłach. I to jest najsmutniejsza część tej historii. Sekty nie zawsze mają tajemnicze farmy odcięte od świata. Nie zawsze noszą szaty i mieszkają w lasach, odprawiając rytuały. Czasem to z pozoru niegroźny kurs rozwoju osobistego, z salą pełną uśmiechniętych ludzi i ciepłym głosem lektora. I obietnicą, że zmienisz swoje życie, jeśli tylko odważysz się na coś więcej. W tym odcinku podcastu to już wszystko. Dziękuję, że dotrwaliście do końca. Będę wdzięczny za subskrypcję, łapki w górę i komentarze. Do usłyszenia.